Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Otwieramy boks, który przyjechał z Norwegii. Widzę, że był otwierany. Był na Tolkaston, na odprawie celnej, na kontroli bardzo długo i widzę, że był otwierany boks. Ciekawe, co dzieje się w środku. Zaraz się dowiemy. The papers that we got. Wait, no, what happened? Something gets open or it was rain? It was wet. Wala, ang dog food. No coś tu... Aj. No i Insurance. baniaczek otwarty. Wala. Grunt. Primer. Pęknięty primer. Wszystko zalane będzie. Ten jest cały. Wala. The dog food. Przysmaki dla psów. Pęknięte pudełko rozsypane. What's this pants? This is my house? Hala, your short pants. Ruined. Pędzle. All of the clothes will be ruined. Yeah. My bag. It's all this one maybe. It got wet, it burst inside. It's not wise. Oh God, your clothes. What's this with rice? What's this with rice? No, natakot. Ito naman na. Ale to się nie potupło. Putangan mo ko niya. Liquid. Szkoda, że nie pije. Szkoda, że nie pije. At least ang mga sabon, shampoo. Oh, di ani nga delay. Dugay. Sa iring. Yan. Wala tayo, ang chocolate. No nic, trzeba wstawiać pralkę, zobaczyć, czy coś się z tego da obmyć, czy nie. Air fryer jest. Broken. Nic, zobaczymy. Szkody. Miód rozwalony. Jedna bańka gruntu rozwalona. Membrana do płytek cała. Mała maszynka wodna do cięcia płytek cała. Wydaje się, że nie podpięty do prądu, ale powinna być cała. Air fryer cały. Yan na pag malay, okay pa diba? Ciuchów trochę Ernestin kupiła nowych na przecenie w H&M-ie. No i dobiliśmy trochę karton ciuchami. Nowymi, z metkami. No i właśnie się piorą. Wydaje się, że będą miały przebarwienia na dobre już po prostu. No ale jeżeli ja nie będę w nich chodził czy Ernestin, to myślę, że komuś się tutaj da i kto się wykorzysta, bo to, że mają fakturę, kolor nie taki, nie zmienia faktu, że są to cały czas dobre ciuchy po prostu do chodzenia na co dzień. Do pracy się raczej nie nadają, bo to ciuchy takie normalne, dzienne. No ale zobaczymy. No. To chyba było takie poprzecierane ręcznego, był taki styl tej koszulki. Idungan na ani nga batch. Słodycze całe, podwójne opakowanie. Jedzenie dla dzieciaków całe w większości.
Tylko to pudełko się otwarło i to się popsuło. Wędki całe, nie połamane. Szampony Ernestine, odżywki całe. Where are the dogs? Moja kreatyna cała, białko całe. Suszarka zalana miodem i gruntem, ale wydaje mi się, że będzie działać. Plecak już wyprany, suszy się. Bardzo dobry plecak. Bardzo drogi plecak, najdroższy jaki w życiu kupiłem. Kilka stów on kosztował. Nawet jak go myłem, to ma tak szczelne komory, że ciężko jest go z wody opróżnić. On trochę tak jakiś grzyb, pleśń na nim wyszła, ale wydaje mi się, jak palcem przytarłem, że to się normalnie elegancko wszystko domyje. Can you make more to hang it? No nic, zobaczymy jak to będzie. Jedziemy na ostatnie spotkanie w Barangaju. To spotkanie Lupon, tak się oni nazywają. No, kiedy jest zebrana cała Rada Barangaju, jakby taka ława przysięgłych, no i dzisiaj będzie już taki werdykt ostateczny z Barangaju. Zobaczymy, jak to spotkanie się skończy, czy dojdzie do jakiejś ugody, czy po prostu będą kolejne kroki prawne odnośnie naszego wykonawcy, który wykonywał tą strukturę na zewnątrz, ten drugi dom. W dalszej części vloga pojedziemy zaszczepić wszystkie zwierzęta na wściekliznę. Jadą wszystkie. Rosie, Tutu, Kenji, Luna, Mus i Gigi. Wszystkie zwierzaki z nami jadą. Przyjechał karton z Norwegii, jak wiecie. W efekcie czego? Mam na ziemi membranę już w łazience wysmarowaną, bo membrana, wydaje mi się, że już tutaj na miejscu, na Filipinach, karton został uszkodzony, bo w środku była wilgoć, a w takim klimacie to już po prostu odparowało i wyschło. Karton był uszkodzony, jak widzicie, i w efekcie czego musiałem szybko, jak tylko karton przyjechał wieczorem, smarować podłogę membraną. No ale dobra, przyjechała, posmarowane. Na Filipinach i tak membrany nie używają, także to jest coś po prostu ekstra z Norwegii, z Europy. Za 10:09, spotkanie o 9:00, także w drogę. A no i zapomniałbym, z racji tego, że jedziemy dzisiaj na szczepienie, wszystkie psiaki suszą się na tarasie, zostały od rana wykąpane, bo po każdym szczepieniu 3 dni bez kąpieli. Także wszystkie psiaki są wykąpane, suszą się teraz na tarasie i w trakcie dnia jedziemy je szczepić. A w najbliższych też dniach będzie kastracja tych dwóch panów, łobuziaków. No bo właśnie to jest jeden z powodów, dla których trzeba je wykastrować. Walczą o dominację, Mus dominuje Gingera. No i walczą z innymi kotami, bo wiecie, hormony, zapachy i tak dalej. Przychodzi taki inny kocur i walczy z Gingerem. No i Rosie też będzie sterylizowana w najbliższym czasie. Czy to radosna nowina? Czy pora otwierać? Salamat din. Salamat. Bye-bye. Czy pora otwierać szampana? Kap, salamat. Nie wiem, być może. Ale mam jeszcze coś do pogadania. Sabi. Widziałem kiedyś kapitana, że obcinali gałęzie przy liniach wysokiego napięcia, że mają jakiś samochód z drabiną, coś, i rozmawiałem na temat naszego drzewa. My jesteśmy innym barangajem, ale zapłacilibyśmy za to po prostu. A wracając do tematu, wyszliśmy ze spotkania, no i mamy jakiś połowiczny sukces. Jeszcze nie otwierałbym szampana, no ale cię było spotkanie z tymi luponami, czyli z tymi ludźmi, którzy... No taka ława przysięgłych, która słucha całej sprawy i ona opiniuje, co się powinno stać po prostu. Czy on powinien tą ugodę zaakceptować, czy nie, kto ma rację i tak dalej. No i została podpisana umowa dzisiaj, na koniec. Została podpisana umowa przy tych wszystkich świadkach, przy tych wszystkich luponach. Spłaty. Tyle czasu nas przeciągnął po tych spotkaniach. Jedno, drugie, nie zgadzał się. A dzisiaj koniec końców przystał na propozycję. Jest termin spłaty, jest napisany kontrakt, jak to ma być spłacone. 3rd of March, 100. I did that to you. Don't include that way. It's a different case. Żona mnie pukała, bo dla mnie cały czas rozmowa szła w tym kierunku. Allowed to touch into different topics. On od początku
jak to on, że to nie powinno być w całości z hollow bloków, że to powinno być Hardy Flex. A ja mówię temu, który prowadził do ciebie, bo cię nie kapitan prowadził, tylko ktoś inny, że jest tu cała wycena od inżyniera cywilnego, że nawet jakby to miało być dobrze zrobione z hollow bloków, to się mieści w tym przedziale cenowym, że po prostu on zużył więcej pieniędzy niż powinien. Po prostu przegrał je w hazardzie albo wydał na substancje odurzające. Nie będę używał tego słowa, bo YouTube obcina. No ale dobrze, 3 marca 100 000 peso ma przynieść o godzinie 3 po południu, o godzinie 15. A resztę, tą mniejszą część, 1/3 całej kwoty, w późniejszym terminie też jest to uwzględnione na kontrakcie. Wydaje się na logikę, że jeżeli by tego nie zrobił teraz, to przysporzyłby sobie jeszcze większych problemów po prostu prawnych, bo powiedziałem mu w złości, w gniewie podczas tego spotkania, że to jest nasza ostatnia oferta ugody i jeżeli będziemy się ciągnąć dalej po jakichś sądach i tak dalej, to automatycznie dodaję 50 000 peso za stratę czasu, który już na to poświęciłem i wszystkie kolejne koszta też będą po prostu dodane jako strata mojego czasu. No i jak przegra sprawę, to jeszcze koszta sądowe dojdą, także wtedy by go zeżarło do zera. Mamy dzisiaj, jak to nagrywam, 23 lutego. Także czasu ma niewiele, żeby przynieść tą większą część gotówki. A jeżeli tylko ta gotówka się pojawi, jeżeli wpłynie, bo tylko na to czekam, to Józef z tatą, z moją pomocą, chociaż ja będę zajęty czymś innym, bo zacznę układać płytki niebawem, zaczną poprawiać tą zewnętrzną strukturę, żeby ona zaczęła jakoś wyglądać. Nie udało się jej skończyć w tym roku, ale żeby było już jakiś punkt wyjścia na rok kolejny po prostu, bo jest tam sporo pracy, sporo poprawek. No zobaczymy. A teraz jedziemy do Lazji, pewnie do bankomatu, bo wczoraj nie staliśmy w bankomacie, bo się Ernestim bardzo chciało siku. Załatwimy coś w Lazji, jedziemy do domu złapać psiaki, a potem pojedziemy szczepić psy na wściekliznę. Jak wróciliśmy ze spotkania w Barangaju, to przyszła do nas ciocia Anabel, bo ona też dobrze wie o tym, że jest ta akcja organizowana u nas w Lazji odnośnie szczepień na wściekliznę, jak i sterylizacji suk, bezpłatnie dzisiaj. No i ciocia też będzie chciała wysterylizować co najmniej jedną bezpańską suczkę, bo ta się daje totalnie złapać i jest totalnie uległa. No i chciałaby jechać z nami przede wszystkim. A jako, że chciałaby jechać z nami, no to nie mamy tyle miejsca. Pinki została wczoraj w San Juan. Stawiliśmy wczoraj w San Juan u siostry, bo musi właśnie tam odnośnie tej ziemi, którą oglądaliśmy, jakieś papiery popodpisywać, coś porobić. Także Ernestin gotuje ten posiłek regeneracyjny o godzinie 12 dla chłopaków, dla taty i dla Józefa. A ja w tym czasie wziąłem połowę składu osobowego, Kędziego, Tutu i Lunę. No i jedziemy się zaszczepić na wściekliznę. Proszę Państwa, proszę się ładnie zachowywać, bo mam tylko 2 kontenery, w kontenerach jest Tutu i Luna. A Ty, Kędzi, będziesz szedł na smycie i zachowuj się proszę na smycie. Zobaczymy, co to będzie. Może być ciężko coś nagrać z tego czasu, jak to są samemu 3 psiaki, ale może jakaś pomocna dłoń się na miejscu znajdzie, co zobaczy, że jestem trochę przeładowany i po prostu pomoże w jakiś sposób, nie wiem, z jedną klatką, z czymkolwiek. Być może dzisiaj wysterylizujemy też Musa i Dzidziego. Co prawda dostały trochę jedzenia od rana, powinny być po poście, ale dostały jedzenie, tak jak ja wstałem, koło godziny 6. Jak pojedziemy tam o godzinie 1 po południu, no to już jest ten post taki wymagany, spełniony, bo po dobrym posiłku zwierzę powinno mieć 8 do 12 godzin postu, a one dostały tylko od rana taką minimalną ilość, bo zawsze miauczą. Także może dzisiaj uda się też wysterylizować, wykastrować oba koty, ale to zobaczymy na miejscu, bo byliśmy już tam, jak byliśmy wyciągnąć pieniądze z bankomatu, przyjechaliśmy zobaczyć, gdzie to jest i ile tam jest ludzi, jaka jest kolejka.
Mam nadzieję, że nie zejdzie mi tak długo. W chwili obecnej jest godzina 11, zapewne o 12 mają przerwę, więc mam nadzieję, że przed 12 się wyrobię ze szczepieniem psów i będę po prostu mógł już wrócić do domu, a po godzinie 1 pojedziemy z drugą połową czworonożnej ekipy. Także tak. Wielu ludzi to mówiło, ja też o tym wspominałem. Barangay Hall, tam gdzie gram w koszykówkę, zawsze jest sercem. I dzisiaj właśnie wszystkie szczepienia i sterylizacja jest wykonywana właśnie w Barangay Hallu. Jakoś się udało. Tu Kenji, Luna, udało się ich zaszczepić, ale nie było łatwo się z tym wszystkim zabrać. Tu definitywnie nie lubię iść samochodem. Drugi raz zwymiotował, zwrócił zawartość żołądka w kontenerze. Luna też się stresuje. Pierwszym razem lepiej się jechało. No nic, wracamy do domu. Wracamy do domu, a potem przyjeżdżamy tu znowu. No i jesteśmy, drugi kurs. Rosie, jako że macieczkę nie może być sterylizowana, ale będzie sterylizowana. Tu jest. Ciocia Anabel przyjechała z suczką. No i koty też będą kastrowane. Dzisiaj dzieci grają w koszykówkę. Więc czekamy na rejestrację. Oficjalnie wszystkie zwierzaki są zaszczepione przeciwko wściekliźnie w tym momencie. NSI tam jeszcze bajeruje, bo już nas dobrze tutaj znają. Z Departamentu Kultury tutaj są ludzie, gdzie byliśmy w zeszłym roku się szczepić. A teraz czekamy na kastrację Musa i Dzidziego. I mimo, że ja dzisiaj nie pracuję, to strasznie zalatany jestem. Cały dzień zajęty, jak wiecie. Od rana ten barangaj, spotkanie w Barangaju. Potem po Barangaju pojechałem samemu ze zwierzakami. Było to problematyczne, ale udało się. Potem pojechałem z małżonką ze zwierzakami. Rosie dostała szczepionkę na wściekliznę, kot dostał szczepionkę na wściekliznę. Odwiozłem Rosie do domu, bo Rosie dzisiaj nie będzie sterylizowana, bo ma cieczkę. Żona została z kotami w kolejce. Ja w międzyczasie, jak odwiozłem Rosie, złapałem karton. Kurde, zamówiłem żyrafę. To slang budowlany. Żyrafa to jest taka maszyna do szlifowania gładzi. Przyjmiesz taka szlifierka z takim dużym, z większym papierem ściernym, z większym tym talerzem obrotowym na rączce, na wysięgniku, że możesz stać na ziemi i szlifować sufity, ściany po całej wysokości. Po prostu bardzo wygodna rzecz. Zamówiłem taką z Lazady. No i przyjechał karton, otwieram, a tam balkonik. Chodak, balkonik, wiecie, taki dla starszej osoby. Mówię, co to jest? Skąd to przyszło? No i za chwilę dostaję maila z powiadomieniem, że moja poczta została dostarczona, moja żyrafa przyjechała. Mówię, No i byłem do Ciebie odwieźć też. Musiałem jechać do Marii. W międzyczasie, jak małżonka czekała z kotami w kolejce, żeby dostały zastrzyk znieczulający i były po prostu kastrowane. Żebym nie tracił czasu i żebym tam nie siedział z Ernestine, gdzie Ernestine jest tam z ciocią Anabel, bo Anabel też sterylizuje dzisiaj suczkę, jak wiecie. To małżonka wysłała mnie do fryzjera, jak widzicie, byłem u mojego fryzjera. W sumie to, jak to po polsku teraz się ładnie mówi, w sumie to pasuje do mojego fryzjera, bo to jest osoba fryzjerska. Bo jak dobrze wiecie, to jest mężczyzna, który ewidentnie identyfikuje się jako kobieta, chociaż w ogóle nie przypomina. Także możemy uznać, że tu to określenie osoba fryzjerska pasuje w 100%, więc byłem u mojej osoby fryzjerskiej się ostrzyc, bo już trochę zarosłem na brodzie, już mi się to nie podobało i przeszkadzało mi to. Teraz jadę do domu, bo chłopaki za chwilę kończą pracę. Jest na chwilę przed 4:00. Chłopaki zaraz skończą pracę, a dom jest cały dzień otwarty, jak oni tam pracują. Więc muszę pojechać, zamknąć dom, bo oni zaraz kończą pracę. Dzwoniła małżonka, że koty dostały właśnie zastrzyk. Dosłownie 5 minut temu dzwoniła. Więc za chwilę będzie przeprowadzany zabieg na kotach. Także dosłownie jadę, wpadam do domu, sprawdzam, czy wszystko w porządku z psiakami, zamykam dom na kłódkę, no i za chwilę znowu wracam do Lazji. Także dzisiaj tego jeżdżenia jest dość sporo. Dostałem w międzyczasie wiadomość od widza, który u mnie był,
przy okazji tych wywiadów Voodoo to tam się pojawiła ta postać, a mianowicie Irka z Norwegii, że jego partnerka Filipinka dostała pozytywne rozpatrzenie, jeżeli chodzi o wizę do Norwegii. Także bardzo się cieszymy z Ernestine, że Liza będzie mogła Ciebie dołączyć, Irek. Bardzo nas to cieszy, bo wiemy, że obojgu z Was bardzo na tym zależało. I co? A jeszcze nie wiem, czy on się u nas był. Kurde, nie było nas w domu. Ale rozmawialiśmy od rana z kapitanem barangaju, tego innego barangaju, co obok nas, Gabajana, tam gdzie załatwiamy te wszystkie sprawy, bo z nim już mamy taką relację przy załatwianiu tej sprawy z tym gamoniem, żeby ściąć nasze drzewo, tą gałąź, bo dosłownie przez to, co przed chwilą przejeżdżałem, widziałem kiedyś, jak jechaliśmy do domu, że właśnie mają samochód z jakąś drabiną, z jakąś zwyżką, że może oni z innego barangaju daliby radę tutaj po prostu to wyciąć za jakąś opłatą, bo w naszym barangaju nie mają takich cudów. Powiedział, że podjedzie i zobaczy to drzewo. Także może to się uda załatwić w najbliższych dniach. No i jeżeli chodzi o samą imprezę tam ze zwierzakami, gdzie jest sterylizacja i szczepienia, no to jest tam mężczyzna, którego doskonale poznaję z twarzy. Z zeszłego roku, jak byliśmy w Departamencie Agrokultury tutaj w Lazji szczepić nasze psy w zeszłym roku na wściekliznę, to on tam był, on tam jest jakby odpowiedzialny pewnie za zwierzęta, bo agrokultura tam jest kto inny od farmy, kto inny od czegoś innego, ale mi się wydaje, że on jest oddziału właśnie takiego typowo zwierzęcego. No i też od razu mówię przecież dziewczynom, Ernestine, ciocia Anabel, żeby z nim porozmawiali, bo na tej kastracji, co teraz tam jest, są też psy bezpańskie, które się po prostu dały złapać w klatkach, które wysterylizują i wypuszczą na ulicę. Kropla w morzu potrzeb, ale cieszę się, że takie rzeczy się po prostu dzieją. No ale, żeby z nim porozmawiać, jeżeli robią takie akcje, że właśnie, że potrafią w klatkę psa bezpańskiego wziąć, złapać i też mu pomóc, chociaż pies tego nie wie, że to jest dla niego pomoc, żeby one się dalej nie rozmnażały, to żeby porozmawiać z nimi, że oni przyjechali do nas do Talajongu. My mamy te psy bezpańskie wszystkie w jakiś sposób udomowione. One przed ludźmi nie uciekają. Te, co do nas przychodzą na plażę, to one wszystkie praktycznie śpią u cioci Anabel pod domem. Ciocia Anabel tym, którym dała radę, pozakładała ją broże, także jest z nimi naprawdę blisko, bo jak tylko ma, to je dokarmia. I może cały Talajongu dałoby się wysterylizować, wykastrować, żeby po prostu tutaj zapanować nad tą populacją psów tych ulicznych, chociaż w tym roku i tak jest ich dużo mniej niż było w zeszłym roku. Dobrze, podjeżdżam pod dom, robię to, co mam robić i wracamy do Ernestine i do naszych kotów, które teraz już są pewnie śpiące, jak to nagrywam. Gigi. Naunsa nang iring? Anak mo rin, kuha naman rin. Pinala. Gigi. Why is he moving? No i chwila, moment, nie zdążyłem tutaj być. Ale już oba kocury wykastrowane. Powoli wybudzają się ze śpiączki. Także cały zabieg przebiegł pomyślnie. No problems. I have pictures. Okay, later the pictures. No i koty dostały receptę. Recepty normalnie się realizuje w zwykłej aptece. No nie pamiętam, czy w Polsce lekarstwa dla zwierząt też się kupuje w aptece, czy tylko u weterynarza. Trzeba pojechać i zrealizować receptę. Amoxiclav. Oralnie 2 razy dziennie, 30 minut po posiłku przez 7 dni. Ascorbic acid to witamina C. 1 ml oralnie raz dziennie jako suplement. Meloxicam 0,. Ella is groggy. Ella get the shot. Look. Dobrze, przyszła kolej na
suczkę cioci. Dostała strzała ze znieczuleniem. No i zaraz będzie szła spać. Z suczkami jest ten problem i z samicami, że zajmuje to więcej czasu. Także no i pewnie jest bardziej skomplikowany cały zabieg. Także dużo szybciej idzie z samcami. Jeżeli chodzi o nasze koty, nawet nie zdążyłem pojechać do domu i wrócić, to jest pół godziny, jak już Ernestin do mnie dzwoniła w drodze do domu, że stały zastrzyk, a przyjechałem, to już było po zabiegu. Ernestin ma jakieś zdjęcia, a teraz Ernestin asystuje Eli w zapadaniu w sen. Pies cioci Atia też jest wykastrowany, ale to nie tym razem, dużo wcześniej. A teraz tak szczerze, odnośnie całej tej akcji szczepień przeciwko wściekliźnie, no i darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt. Suczki, samice są totalnie darmowe, a jeżeli chodzi o samce 300 peso opłaty, co to jest żadną kwotą, no ale wiadomo, za coś trzeba tym ochotnikom, którzy przyjechali z Cebu, po prostu też zapłacić. Nie wiem, czy za nocleg, za wyżywienie, za cokolwiek, bo nie wiem, czy oni dostają jakąś dniówkę od rządu, czy nie, czy po prostu to są typowo charytatywnie ludzie to robią. No ale nasuwa mi się jeden wniosek, bo nie byłem tu przez większą część dnia. Wszystko zaczęło się o 8. Ja pierwszy raz przyjechałem trochę po 11 z psami. Razem nie byliśmy koło pierwszej z drugą turą naszych zwierząt. I w tym zeszycie, na tej kartce, co tutaj do rejestracji było, jeżeli chodzi o szczepienia, bo pewnie jakoś ktoś je będzie z tego rozliczany, chociaż między innymi z tego, ile lekarstw zostało po prostu zużytych. Były numery i katalogowanie właściciela i tak dalej zwierząt. No to jak ja pierwszy raz się rejestrowałem o 11 z naszą trójką pierwszą, to o 13 przeciwko wściekliźnie, między tym moim pierwszym wpisem a tym drugim było może łącznie z 10 pozycji. 10 pozycji mam na myśli 10 zwierząt, bo niektórzy ludzie mieli po prostu 2 zwierzęta wpisane, ja tak jak ja miałem za pierwszym razem 3 i za drugim razem 3. A piję tylko i wyłącznie do tego, że mimo, że jest to za darmo, to świadomość społeczna jest po prostu tak niska na Filipinach, że spodziewałbyś się po prostu tłumów. Jakby w Norwegii coś takiego robili gdzieś za darmo, to myślę, że byłoby bardzo wielu ludzi, ponieważ no w Norwegii wszystko kosztuje. A tutaj mimo tego, że było za darmo, to nie było takiego tłoku i ścisku. Fakt faktem, nie ma zbyt wielu lekarzy weterynarii, którzy przeprowadzali te zabiegi tam za tą kotarą, mają rozstawione stoły sterylne i tak dalej. I tam jest ta część operacyjna. I że trochę to zajęło. I tak już są po czasie, mieli to robić do 4. Jest za chwilę 5, a oni dopiero sprzątają niektóre krzesła. Jeszcze jest kilka zwierząt, które czekają po prostu. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to jakaś tam kropla w morzu, ale cieszy sam fakt, że coś się w tym kierunku dzieje, że może ta świadomość będzie się zmieniała. No bo ci ludzie, co dzisiaj tutaj byli, to w większości ludzie w jakimś stopniu wyedukowani, jeżeli chodzi o to, że to dla ich zwierząt, dla ich dobra, dla kontrolowania populacji. Także wierzmy, że po prostu już na przyszłość będzie coraz lepiej. A z tego, co widziałem, wiele jest teraz plakatów, że to jest ogólnie wszędzie teraz na Siquijor. Dzień po dniu w różnych miejscach. Lazji, Siquijor, Larena i różne organizacje też przyjeżdżają. Także bardzo cieszy fakt, że jakoś próbują zapanować nad tą populacją tych bezpańskich zwierząt. Po jednym roku niewiele się zmieni, ale jeżeli będzie to kontynuowane co roku przez 10 lat, potem przez 15 i 20, to dojdzie do takiego momentu, że cała populacja po prostu będzie w ryzach i będzie zaszczepiona, bezpieczna i będzie łatwiej zadbać też o dobrostan tych zwierząt, kiedy jest ich po prostu mniej, a nie więcej. No właśnie pan niesie, no tak przenoszą bezpańskie psy i nie tylko bezpańskie, tak generalnie przenoszą zwierzęta, żeby nie pogryzły. Bezpańskie zwierzęta miały kropkę na czole postawioną, bo wiadomo, że są po prostu bezpańskie. I są Tajwany też tej organizacji ochotników z klatkami w środku. No i pewnie tam, skąd je podjęli, tam pewnie je wypuszczą i wrócą na ulicę, ale to są psy generalnie w dobrym zdrowiu, te, które tutaj widzę, te bezpańskie w tych klatkach. Nie mają pozapadanych żeber, nie mają chorób skórnych. No ważne, żeby się po prostu nie rozmnażały. Odnośnie spotkania w Barangaju, na koniec też mogę dodać jeszcze to, że była dzisiaj kobieta.
Jak się wcięła w rozmowę raz, teraz jest tak, kim ty w ogóle jesteś? Wiecie, ty będziesz chciała brać udział w tej rozmowie. Okazało się, że ona też jest inwestorem, buduje podobną strukturę jak my, buduje ją Mark Glenn i ona zaczęła go bronić. Jest podejrzenie z tych plotek filipińskich, no, że ona ma starszego męża, ta babka, Amerykanina, i że ten starszy mąż to nam jej nie domaga, młodej kobiecie. No i że ona w jakąś relację romantyczną weszła z tym gamoniem naszym, bo na początku starała się go bronić, że ona buduje identyczny budynek, Mark go robi i że to kosztorys musi być po prostu większy. Ernest ją spytała bardzo inteligentnie i mądrze, że kim ty w ogóle jesteś? Tutaj jest wycena inżyniera cywilnego, człowieka po szkole, który policzył koszt materiałów, roboczo godziny ile to powinno zająć. I w tym standardzie, który my wymagaliśmy po prostu, z użyciem tych materiałów, które my wymagaliśmy, cena powinna być taka i taka, a nie wyższa. Jeżeli uważasz, że jest wyższa, to po prostu znowu cię okłamuje na pieniądze. Koniec końców ona się zamknęła, odwróciła stronę. Na koniec już zaczęła mu mówić, że to nie ma sensu. Myśleli może, że coś zbiją z kary, ale ja wypowiedziałem się tylko raz podczas tego spotkania. Jak już nie mogłem go po prostu słuchać, tego naszego gamonia, że to jest ostatni raz, kiedy mówimy o tej cenie do zapłaty 150 000 peso. I to jest ostatni dzień, kiedy taka cena jest po prostu, to jest nasza ugoda, że nie chcę już na niego więcej patrzeć, marnować czasu. To nie są pieniądze, które w pełni by pokryły wszystkie szkody wyrządzone, jeżeli chodzi o stratę czasu, ale to są pieniądze, które zostały zużyte ponad to, co mówi wycena inżyniera, jeżeli chodzi o materiał, który po prostu sprzeniewierzył, wykorzystał w jakimś innym miejscu. To są pieniądze, które wykorzystał ponadto, plus te tam 35-40 tysięcy peso takiego ekstra za te poprawki, które nie trzeba robić. Chociaż poprawki wyjdą więcej, mam tego świadomość, nie oszukujmy się. Ale nie chciałem ja i Ernest tracić już na to czasu, jeździć po sądach, przeciągać to do następnego roku. Bo będziemy musieli wjechać do Norwegii do pracy za jakiś czas, za kilka miesięcy. Jeżeli tego by się teraz nie załatwiło, bo to byłby problem. Także trzymamy kciuki, trzymajcie razem z nami za to, że tak jak jest umówione, pojawi się z pieniędzmi za ten trochę ponad tydzień czasu. O, obudził się mus w szoku. Jeszcze mu... It's okay, it's okay, it's okay. Za ten trochę ponad tydzień czasu, że pojawi się z gotówką i wtedy, jak jeszcze będę miał na to czas, to zaczniemy powolutku tą strukturę doprowadzać do stanu takiego, w jakim byśmy ją chcieli mieć finalnie. Czyli będę już za to ja odpowiadał. Tata będzie tam pracował z Józefem, ja będę robił swoje, ale powiem mi, co chcę mieć jak zrobione, bo jeżeli chodzi o tynkowanie ścian, udowodnili mi, że potrafię ją otynkować, potrafię ją zrobić równo i prosto. I może uda się chociaż w tym roku z zewnątrz tą strukturę trochę wyprowadzić na prosto, żeby z zewnątrz już drogi nie straszyła tak jak straszy teraz, bo po prostu dom strachów, stoi dom strachu na działce. Dzisiaj taki vlog typowo gadany, no ale taki był dzień. Ela czeka na swoją kolej, już śpi. Tam ktoś podał psu jedzenie niedawno i dostał znieczulenie i wymiotuje teraz. Pamiętajcie o tym, że jak robicie takie zabiegi zwierzętom, to nie powinny nic jeść przez dobre kilka godzin. Przyjmuje się, że najlepiej 8 do 12 je przegłodzić, przepościć. No ale jak już powyżej 6 to jest w porządku, tylko żeby nie dawać dużego posiłku zwierzęciu. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Zobaczymy, co przyniesie jutro, co przyniesie najbliższa przyszłość. Czy problemy zaczną się powoli rozwiązywać. Na razie.